Prezydent Wałęsa, tajny współpracownik Bolek i teoria gier. Prezydent Wałęsa niestety sam sobie prawdopodobnie wystawia najgorsze świadectwo. Nie ma bowiem raczej w obliczu faktów wynikających z badań naukowych, profesjonalnych zakładam, wątpliwości, że był tajnym współpracownikiem Bolkiem w latach 1971-1976. Dlaczego zaprzecza dowodom oczywistej prawdzie z nich wynikającej, że w młodości, w tym czasie miał 28-33 lata, był współpracownikiem perelowskich tajnych służb? Przecież ostatecznie można by to nazwać błędami młodości, a późniejsze działania jako próbę rehabilitacji przez poświęcenie dla sprawy idei Solidarności. Wałęsa jednak brnie. Dlaczego? Otóż, bo w świetle teorii gier, gdy szukamy schematów, a nie anomalii, wyłania się teoretyczne przynajmniej, ale jedno rozwiązanie. Skoro brnie, zaprzecza tamtemu donoszeniu na kolegów, to nie chce, żeby wnioskować na tej podstawie o latach późniejszych. Nie bezzasadnie profesor Szarek, prezes IPN w latach 2016-2021, pyta, na ile to, że Wałęsa podjął współpracę z Bezpieką na początku lat 70., determinowało jego późniejsze decyzje w latach 80. i po 1989 roku. To jest pytanie otwarte, ale to pytanie trzeba zadać. Prezydent Wałęsa wie, że przyznanie się do słabości w młodości postawi go przed badaniem pytaniami dotyczącymi bardziej istotnego, późniejszego okresu najnowszej historii Polski. Gdyby to były tylko takie właśnie błędy młodości, przyznałby się i poradziłby sobie z tym. Ba, ludzie też by sobie z tym poradzili i zaakceptowali, ale skoro nie dopuszcza tamtego, to mówiąc językiem teorii gier w oparciu o klasyczny dylemat więźnia, wydaje się, jakby odmawiał przyznania się i współpracy z prokuratorem, co teoretycznie indywidualnie dla niego byłoby przecież lepszym rozwiązaniem niż zapieranie się oczywistym faktom. Więc czyni to najprawdopodobniej, przynajmniej w świetle teorii gier, w obawie, że to nie rozwiąże problemu, że współpraca z prokuratorem może nie być tu wystarczająco dobrą strategią, że za tamtą współpracą z SB i donoszeniem na kolegów może kryć się coś jeszcze, coś w latach późniejszych, czego już prawdopodobnie nie można tłumaczyć tylko błędami młodości. W takiej sytuacji wywodzona z dylematu więźnia teorii gier najlepsza, indywidualna i bezpieczna strategia współpracy z prokuratorem, przyznania się, nie stanowi korzystnego rozwiązania dla prezydenta Wałęsy. Obecny status quo jest przy tym swoistą równowagą Nasha, profesora Johna Nasha, bo próbując coś zmienić w tym układzie, można wybrać tylko gorzej. To jest charakterystyczne dla równowagi Nasha, że indywidualnie zmieniając tę daną pozycję, decydując o zmianie, stawiamy się w gorszej pozycji. Dlatego przynajmniej w świetle teorii gier i zakładając, że współpraca pana prezydenta Wałęsy z reżimem w latach 71-76 jest udowodniona, a innych dowodów brak, sprawa pozostanie taka, bez zmian. A wywodzona z klasycznego dylematu więźnia najlepsza strategia współpracy z prokuratorem, przyznania się, nie ma i nie będzie mieć tu zastosowania, bo sprowokuje dalsze pytania, badania i nie tylko będzie niewystarczająca, ale może otworzyć puszkę Pandory. To była ekonomia w jednej lekcji. O ekonomii, o podatkach i o teorii gier.